Po drugie, i to jest kluczowe, samochód pracował w ekstremalnie zimnych warunkach, a sam Jacek wyczuł wyraźną woń paliwa w oleju. Czyli bazujemy na obserwacjach z rzeczywistej eksploatacji. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Wracamy dziś do jednej z bardziej konsekwentnie prowadzonych historii na kanale. Historii, która krok po kroku pokazuje, jak olej silnikowy reaguje na bardzo specyficzne warunki pracy nowoczesnej hybrydy. To już trzeci etap eksperymentu Jacka i jednocześnie moment, w którym zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Bo przypomnę tylko w skrócie, w dwóch poprzednich odcinkach obserwowaliśmy systematyczną i bardzo wyraźną degradację oleju 0W16, przede wszystkim w postaci mocnej redukcji lepkości i sygnałów obecności paliwa. I to przy relatywnie niewielkich przebiegach. Naturalna reakcja w takiej sytuacji, może to kwestia oleju, może zmiana producenta coś poprawi i dokładnie to dziś sprawdzamy. Na stole badawczym ponownie pojawia się Dacia Bigster hybryda 1.8, ale tym razem wchodzimy na kolejny poziom eksperymentu. Jacek zdecydował się na zmianę oleju z Castrola na Shella, dokładnie Shell Helix Ultra Professional 0W16. Już na starcie sygnalizuje dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, próbka została pobrana z dużą starannością, olej odciągnięty przez bagnet, nowy wężyk, sterylne pojemniki. Eliminujemy więc ryzyko przypadkowego zanieczyszczenia. Po drugie, i to jest kluczowe, samochód pracował w ekstremalnie zimnych warunkach, a sam Jacek wyczuł wyraźną woń paliwa w oleju. Czyli bazujemy na obserwacjach z rzeczywistej eksploatacji. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze jeden bardzo ciekawy element eksperymentu. Podczas poboru próbki Jacek odessał około 2,5 litra i uzupełnił świeżym olejem. To otwiera ścieżkę na dodatkowy eksperyment w przyszłości, bo w praktyce będziemy mieć do czynienia z mieszanką oleju przepracowanego i świeżego, czyli będzie przestrzeń, żeby postawić kolejne pytania. Czy taka korekta w trakcie eksploatacji jest w stanie poprawić kondycję oleju? Czy może w tym układzie to po prostu nie ma większego znaczenia? I teraz najważniejsze. Dzisiejszy odcinek to jest moment, w którym ponownie podejmujemy szersze zagadnienie. Czy problem leży w oleju, czy w samej charakterystyce pracy hybrydowego układu napędowego? W poprzednich etapach sytuacja była, nie bójmy się tego powiedzieć, trudna, duże spadki lepkości, sygnały paliwa w oleju, postępująca degradacja mimo niewielkich przebiegów. Dziś sprawdzamy, czy zmiana oleju na Shell coś realnie zmienia, czy też potwierdzi się scenariusz, że w takich warunkach olej schodzi na drugi plan, a kluczowa jest sama specyfika pracy układu. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. W tym miejscu przedstawione są dane niezbędne do identyfikacji bazy olejowej zastosowanej w analizowanym produkcie. Kluczową rolę odgrywają tu numery CAS, Chemical Abstract Service, przypisane do poszczególnych składników chemicznych oleju. Na ich podstawie można określić, do jakiej grupy baz olejowych, API od 1 do 5, należą wykorzystane komponenty. Sposób interpretacji numerów CAS oraz metoda przypisywania ich do konkretnych grup bazowych zostały szczegółowo omówione w dwóch osobnych materiałach wideo, do których linki znajdziecie w opisie filmu. Zachęcam do zapoznania się z nimi, aby lepiej zrozumieć proces identyfikacji bazy olejowej na podstawie danych z kart charakterystyki. Na ekranie wyświetla się teraz informacja, do jakiej grupy bazy olejowej przypisałbym analizowany olej na podstawie zidentyfikowanych składników. Jeśli w publicznie dostępnych źródłach, w szczególności na branżowych forach i portalach poświęconych analizom olejowym, znajdują się raporty z badań tego konkretnego oleju, również zostaną one w tym miejscu wyświetlone jako materiał uzupełniający. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy,
oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie. Dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. W tle podczerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla próbki oleju świeżego jest następująca: 33,6 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 6,9 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 169. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Różnica na poziomie 11%. Zmierzona lepkość jest dość istotnie niższa od tej zadeklarowanej. Zgodność w takiej sytuacji jest na kiepskim poziomie. Nie jest to codzienna obserwacja, stąd temat należałoby wyjaśnić, z czego to może wynikać. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 24,4 w 40 stopniach oraz 5,6 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 183. Liczymy zmiany procentowe. Obserwujemy około 27% spadek lepkości w 40 stopniach oraz około 18% spadek lepkości w 100 stopniach Celsjusza. Wskaźnik lepkości 8% na plusie. Wniosek jest taki: w stosunku do poprzedniego etapu jest delikatna poprawa o kilka punktów procentowych. Wyniki są niemal identyczne jak w pierwszym etapie badań, pracował wtedy Castrol, tylko przypominam, przebieg było 700 km mniejszy, dokładnie 4300 km w pierwszym etapie versus 5050 km w obecnym trzecim etapie. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu IDEA od MCU oraz testu wewnętrznego R2D w opcji z 3 bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie.
Przeglądamy raport, noty 5, 3, 3, 5, komentarz. Pozostałości spalania sadza produkty zużycia osady są zbyt wysokie, natomiast stan oleju oceniany jest jako dobry, podwyższona zawartość paliwa. Zobaczmy teraz, jakie wyniki otrzymano w oparciu o testy R2D. Najpierw prezentacja wyników, wyniki dla pierwszej bibuły, wyniki dla drugiej bibuły, i wyniki dla trzeciej bibuły. I teraz zestawienia z poprzednimi etapami. Po lewej stronie u góry jest pierwszy etap, po lewej stronie na dole drugi etap, po prawej stronie trzeci etap. Być może uda Wam się wyłapać jakieś niuanse pomiędzy tymi etapami. Zapraszam do dzielenia się swoimi obserwacjami w komentarzach. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni głównie analizujemy wyniki w kontekście różnic z poprzednimi etapami. Na tym wykresie widać dość fajnie, gdzie procesy degradacyjne są na wyższych poziomach, a gdzie na niższych. Jeżeli spojrzymy na wszystkie trzy etapy razem, to w podczerwieni widać bardzo spójny i co ważne powtarzalny obraz. W pierwszym etapie pojawiły się już pierwsze sygnały obecności paliwa i lekkiej degradacji, jeszcze nie dramatyczne, ale wyraźnie zaznaczone. W drugim etapie ten trend się pogłębił, sygnały paliwa były już mocniejsze, a część parametrów zaczęła być wręcz przykrywana przez zanieczyszczenie. I teraz trzeci etap, mimo zmiany oleju na inny produkt, nie widzimy żadnego przełomu. Wręcz przeciwnie, zanieczyszczenie paliwem nadal jest obecne, a dodatkowo rośnie sygnał związany z wodą i ogólną degradacją dodatków. Podsumowując dzisiejszy eksperyment, mamy niską wartość syntetycznego miernika na podobnym poziomie co w poprzednich etapach. Moja ocena sytuacji jest następująca. Całość wygląda jak powtarzalny schemat pracy tego układu napędowego, czyli silnik pracuje w takich warunkach, że olej regularnie łapie paliwo, nie ma kiedy się oczyścić i z każdym etapem widzimy bardzo podobny kierunek zmian. Czyli jeśli ktoś liczył, że inny olej rozwiąże problem, to na ten moment ten eksperyment raczej tego nie potwierdza. Olej się zmienia, ale warunki pracy nie i to one tutaj grają główną rolę. Jaki plan działania ma Jacek? W najnowszej wiadomości napisał tak. Po luźnych rozmowach z kolegami, motofrikami i mając na względzie kolejny wzrost ilości zanieczyszczeń i benzyny w oleju, zastanawiam się nad powrotem do Castrola GTX przy kolejnej wymianie. W tej chwili w silniku jest miks, resztek starego oleju z 4 litrami świeżego. Zobaczymy, za kolejne 5000 km planuję pełną wymianę z filtrem, kolejna niestety w serwisie. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!